No to pora na kolejny odcinek Zomboida, a ty zobacz, co ci dzisiaj czeka. Ty, on ma drugą siekierę. I się sam zapaliłem, ej, stanąłem przez chwilę w ogniu. No i niestety, ale po prądzie. No i dobra, mamy dzień 22. I tak jak widzieliście w poprzednim odcinku, no auto mi zdechło w połowie drogi. Chcieliśmy postawić obóz i niestety nie zrobimy tego, bo gadzina nie ruszy. No nic, trudno. Chyba będzie wracać i znaleźć jakiś inny środek lokomocji. Ale torbę ze sobą zabiorę. Resztę rzeczy oczywiście zostawię. Mam tam za dużo przydatnych rzeczy w tej torbie, żebym ją tutaj teraz zostawiał. Zobaczcie. Tajniki, garnki, gwoździe. No i najważniejsze, siekierka, która pewnie nieraz mi się przyda. Jeszcze. Tym bardziej chyba dużą siekierą nie możemy robić małych obiektów takich po prostu z drewna, więc byłoby niefajnie. Dobra, ale nie ma co przedłużać i ja biegnę do bazy z powrotem. Bo jest jeszcze opcja na to, że uda mi się jakoś odpalić vana i spróbować nim tu podjechać. Ewentualnie mam jeszcze jedno miejsce, gdzie możemy pojechać poszukać wozu, a trzecią opcją byłoby cofnięcie się do tego czarnego sportowego wozu i z niego wyciągnięcie silnika, bo on chyba miał tam z 60%. No chyba, że ten czarny wóz naprawimy, a tego rozbierzemy na części. No ale najpierw muszę dostać się do domu. Ty, on ma drugą siekierę. Czekaj. Hej, ale mi się poszczęściło. I takiego znaleziska to ja bardziej potrzebowałem. A ona jest? Ona ma praktycznie całą wytrzymałość. Dobra. Za chwilę się będziemy zachwycać. No i pięknie. Tak, jakby mi mało siekier było na ten moment. Dobra, przy okazji sobie sprawdźmy, czy te ziemniaki jeszcze nadal rosną przy domu. A ty, no niby rosną. Jakieś info o nich? Chyba są martwe. No to jednak nie rosną. Jestem ciekaw, czy ja coś tu w ogóle jeszcze zostawiłem. Chyba nie. Ale czekaj, chciałem zobaczyć jedną rzecz. Oho, tylko nie mów mi, że hej, że nie ma prądu, że zdążyłem wyjechać z domu, wrócę do swojego, a tam będzie totalna ciemnica. Hej, nie mów tak. To jest jeszcze żarówka. A żarówka to mi nic nie da praktycznie, jeżeli nie będzie prądu. Po drodze, jak już jestem, po to pozbieramy wszystkie rzeczy przydatne. Już widzieliście, ja sobie wymieniłem ciuchy, no bo zombiak miał lepsze, ale trzeba pozabierać wszystko, co się da już. I najlepiej będzie sprawdzić to, czy jest prąd, idąc do piwnicy. No i niestety, ale po prądzie. To będzie fajne wyzwanie w tym momencie, bo nie mamy ani prądu, ani auta sprawnego. Elektryka i naprawa pojazdów u mnie leży i dodatkowo nie potrafię jeszcze używać agregatu, bo potrzebuję do niego czasopisma. Chyba poziomu pierwszego elektryki. Ale mam pomysł, jak przetrwać ten trudny czas. Wbić pierwszy poziom elektryki i no będziemy musieli wszystko zjadać na bieżąco praktycznie. I przygotowywać sobie rzeczy też na bieżąco, jeżeli chodzi o jedzenie czy gotowanie wody. Bo brudnej wody zanieczyszczonej nie będziemy mogli pić. A trochę szkoda zostawiać to miejsce, bo jest z nim tyle pięknych wspomnień. No i tyle roboty tutaj włożone. Więc pozwólcie, że ja sobie na chwilkę usiądę i odpocznę. Dobra, ale żebym mógł zrobić cokolwiek w domu, bo już widzę, że jest totalna ciemnica, a ja chyba barykady będę musiał pozdejmować. Także zdejmiemy, zobaczymy, ile będę musiał zdjąć tych barykad, żeby to światło wpadło do środka. Bo jeżeli potrzebuję zdjąć tylko z jednego okna barykady, no to nie jest duży problem. Dobra, światło już wpada, zdjąłem tylko 2 deski praktycznie. Dawaj je zrzucamy na ganku i lecimy jeszcze tak kuchnię sobie oświetlić. W sumie może z drzwi? No i dobra, mamy też oświetloną kuchnię. Nie jest najgorzej. I teraz tak, żebym cokolwiek mógł zrobić, będziemy potrzebować ogniska. Żeby zrobić ognisko, będę potrzebował kamieni, więc wyruszymy zaraz na wyprawę w poszukiwaniu kamieni. Tylko zjedzmy coś, zjedzmy wszystko, co może się szybko zepsuć w lodówce. I jak na przykład lody. Zabiorę ze sobą jeszcze trochę prowiantu też, bo wiem, że to trochę czasu mi zejdzie, a nie chciałbym, tak powiem, co chwilę się wracać. Dobra, tu wszystkie rzeczy mamy praktycznie spakowane. Gdzie ja mam tą siekierę małą? Tutaj jest, dobra. Te 2 siekiery powinny mi starczyć, bo tak jak mówiłem, jednej rzeczy nie będziemy mogli wytworzyć, tego pieńka do łupania drewna, jeżeli nie będziemy mieli małej siekiery, bo do tego jest potrzebna mała siekiera i jak macie dużą, to tego nie zrobimy. Ale dobra, ja się skupiam na szukaniu kamieni, bo potrzebuję ogniska. No nie uwierzycie, znalazłem świeżo rosnące pomidory. Dawaj je. Pięknie, jeszcze nasiona odzyskaliśmy. Cudo! Wiedziałem, że jak po tych polach będę łaził, to coś znajdę ciekawego. Wiecie, jaki jest problem? W okolicy w ogóle kamieni nie mogę znaleźć. Tu leży pełno takich małych. Ja mam inne pytanie, czy ja mogę coś z tym kamieniem zrobić? Jest niby usuń ten kamień. Ja tu nie miałem też skitranych kamieni w samochodzie? Wydaje mi się, że nie, chyba że w bagażniku. No tu mam od cholery rzeczy. Mamy ostry kamień i mam zwykły. Czekaj, mam pomysł. Dobra, się znalazły też zegarki, ale wziąłbym dłuto, no bo młotek już mamy i usunął jeden kamień. Zobaczymy, co się stanie.
Ty, dobra, mam jeden kamień. To jest naprawdę duży kamień. Dobra, weźmy je, odłóżmy tu. Poszukajmy innych kamieni. Czekaj. Czy jak ja podniosę ten kamień, to też dostanę taki wielki? Czy mniejszy? Nie no, zdecydowanie ten jest większy. A, i do przerobienia go potrzebuję stołu. Dobra, ej. Czekajcie. Ale mam plan. Dobra, zrzućmy to wszystko do szafki, co jest niepotrzebne, co mnie przeciąża. Oczywiście oprócz kamienia, bo on będzie mi potrzebny. Dobra, i teraz powinienem móc zabrać ten na logikę. Ty, no nie mów, że teraz się tak pozyskuje też kamienie. Dobra, stoję przy stole i mogę stworzyć kamienie. 10 kamieni, dawaj. Łupaj, ciupaj to maleńki. Łupaj, ciupaj. Tylko czemu ja baseball trzymam w ręku, jak mam na Nie mam pojęcia. Ale ewidentnie z gościa, który nie ogarniał zomboida, właśnie się stałem chyba survivalowcem. I będziemy musieli podejść do tego naprawdę survivalowo. Tak, dobra, zabieram kilka. Lecę pod bazę jak szalony w tym momencie. Boże kochany, żebym ja wiedział, że mogę tak kamienie zbierać, to już bym to szybciej robił. I stawiam sobie ognisko przed domem. Powiedzmy, niech będzie tutaj. No i pięknie, mam ognisko, do którego w sumie mogę te wszystkie śmieci wrzucić, bo one i tak spłoną. A pana Stone'a sobie tutaj zostawię chwilowo. Niech leży i czeka na lepsze czasy. Ale dobra, mamy ognisko ogarnięte. Teraz tak, dawaj jedną balę, to się powinno udać. Jeszcze potrzebuję tylko siekierki. A nie, to nie siekierki, ja potrzebuję piły, dobra. Także szybka podmiana. Teraz stawiamy to do łupania, cudo. No i pięknie. I będziemy mogli sobie natrzaskać opału. Dobra. Ty, ale wracajmy po resztę rzeczy. Bo się w sumie zaraz ciemno zrobi i nic nie będziemy i tak widzieć. Ja tu chodziłem, szukałem, a tu tyle rzeczy mogłem zrobić do tej pory. Bo kamienie to praktycznie przyczepiesz i już masz. No dobra, teraz też trzeba będzie to zrobić z głową, że tak powiem. Bo spać już u góry nie będziemy mogli. Z bardzo prostego powodu. Jak tam wejdę, to tam jest ciemno jak w dupie i nic nie zrobimy praktycznie. Dlatego dobrze, że mamy śpiwór, to ja sobie wszystko praktycznie na dole będę mógł robić. I tą przestrzeń taką obozową, gdzie będę po prostu mógł sobie siedzieć, wiecie, ogarniać różne rzeczy, zrobimy przy kominku. Z okazji tu już trzeba będzie naprawdę posprzątać, no bo jeżeli tutaj mam coś budować i robić wszystko, no to potrzebuję czystości. Tak, dokładnie mi chodzi o tą przestrzeń. Dobra, także zrzucaj wszystko, co jest niepotrzebne. Mówię, później będziemy to segregować. Teraz na to nie ma czasu. Mam tylko nadzieję, że mi się warzywa tak szybko nie popsują. W sumie moglibyśmy od razu ognisko przetestować. Może nie zużywajmy tej wody, która jest w domu, a zużyjmy tą, którą mam tutaj na przykład. Że dawaj ją do gara. No i tak pewnie będzie nie do spożycia. Ta, ale wydaje mi się, że będziemy mogli tu przygotować. W sumie daj kilka gałęzi, trochę też ścinków i w sumie jedną kłodę, to zaraz ją porąbiemy. Mówię, no teraz to już jest walka z czasem praktycznie, nie? Także naprawdę trzeba będzie ostro się wziąć do roboty i robić to przemyślanie. W ogóle jak to śmiesznie wygląda. I dość dużo tego drewna wychodzi na opał, a weźmy je tu, ustawmy. On jest takie cienkie. No dobra, ale jest. Spróbujmy rozpalić ognisko. Nie wiem, czy ja w ogóle tyle muszę drzewa tutaj akurat dawać. Ale dobra, pali się. I zgasło. Dobra, to jeszcze raz. Tak, rozebrałem przez przypadek ognisko. No to jeszcze raz. W sumie nie myślałem, że mi to tyle zajmie. A, i tu mogę dorzucać chyba rzeczy. Czekaj, zanim się zgaśnie. Chyba mi się uda wrzucić firewooda do tego. No i chyba nie zdążyłem. I dobra, ale mamy wodę, więc jest git. Szkoda, że nie mam żadnych informacji. A, 2 godziny będzie się paliło. Dobra, są jednak informacje. Dobra. Dawaj szybko latarkę. Idziemy zrobić sobie zupę na zapas. Tak szczerze powinno się udać z kapusty i z pomidorów. Mogę się wreszcie poczuć jak na prawdziwym kampie. Dobra, ale ważne, że ogarnęliśmy jak to działa. Czemu ja stoję przy tym z latarką? Ej, no teraz to ma klimat. Wyszedł mi taki gulasz bardziej kapuściany, ale powinno chyba się udać. Może dokoptujmy jeszcze trochę drewna. No i jakoś to się pali. I w sumie dużo paliwa też dają te ścinki drewniane. O, to przydałoby się tu jakieś siedzisko. Ale może kiedy indziej. Zupa prawie gotowa. I się sam zapaliłem, stanąłem przez chwilę w ogniu. Trzeba pamiętać, żeby nie stawać za blisko. To wpłynęło jakoś na moje poważne obrażenia, Dobra, to już wiemy, żeby w ognisku nie stawać. Ale coś tam zawsze mogę wszamać, nie? Niestety, ale lepiej tu nie będzie. Więc chyba prześpię się tym razem na dworze. Coś tam przespane zostało, ale no bardzo dużo jeszcze mamy negatywnych perków. Oj. Jak tam zdrowie? Czyja boli? To co, szyja mi się podpaliła? Tego nie wiem, ale tu widzę mam poparzenie. A trzeba to zdezynfekować. I to szybko. Dobrze, tu nie jest zabarkadowane wejście. Wyczyśćmy to oparzenie. Dobra, i jest chyba zabezpieczone. Naprawdę, nie spodziewałem się, że mogę się podpalić. Dobra, ale tak jak mówiłem, nie ma czasu do tracenia. Także ja wykorzystuję cały dzień, jaki mam i robimy dużo. Zaczynając od nauki elektryki. Gdzie to było? Dobra, mam tom pierwszy. No to jazda.
Dobra, tak jak widzieliście, dało się ogarnąć trochę rzeczy, między innymi elektrykę na poziomie pierwszym, znaczy naukę, tak, z książki, ale będziemy musieli wbić ten poziom pierwszy. To do reszty rzeczy, no, praktycznie sobie jedzenie na bieżąco przygotowuję. Niestety kapusta najprawdopodobniej się zepsuje, więc niegłupim pomysłem będzie już przygotowanie sobie ostatniej zupy kapuścianej, bo już jedziemy naprawdę na resztkach świeżej wody, więc sobie ją wykorzystamy, a już resztę będziemy pozyskiwać w tych miejsc, w których powinniśmy. I plan mniej więcej teraz jest prosty. Najpierw porozbieramy wszystko, co jest w domu elektroniczne, żeby, no wiecie, nie narażać się na dodatkowe nieprzyjemności i dodatkowe niebezpieczeństwa, bo to oparzenie, no jeszcze mi nie zniknęło. Cały czas je oczywiście dezynfekuję i czyszczę na bieżąco, więc mam nadzieję, że za jakiś czas po prostu zniknie. Ale dobra, wszystko, co jest niepotrzebne won. Ja jeszcze przy okazji sprawdzę, jak tam nasza plantacja, bo dawno jej nie podlewałem, a też nie padało ostatnio. Za dużo. No i oczywiście wszystko jest spragnione, ale to chyba do wieczora sobie z tym poczekamy. Pracą na polu, bo mówię, najpierw chcę ogarnąć elektrykę. Także jazda. Dobra, trochę tych punktów nastukałem, ale jest to nadal za mało. Mamy 29/75, więc potrzebuję naprawdę albo znaleźć jakieś źródło z zegarków, bądź też innych rzeczy do rozbierania, albo przeszukać wszystkie domy w okolicy i porozbierać tam rzeczy. I chyba tak trzeba będzie zrobić, bo innego sposobu nie widzę. Zawsze jeszcze mogliśmy oglądać kasety, ale no nie myślałem o tym na początku rozgrywki. Ale nie ma tego złego, bo tu na szafkach pełno lamp, więc będzie co rozbierać. To, co na przykład do lodówek czy tego typu rzeczy, no ich nie rozmontuję bez palnika, nie? Więc to może być lekki problem, ale wszystko, co się da rozebrać, powinniśmy teraz rozbierać na maksa. Jak się da gdzieś dostać, to jeszcze popróbować. Dobra, jesteśmy na dole. Coś tu przydatnego znajdę. Uj, chyba nie. Ewentualnie pieniądze to mi się nie przydadzą. I rozmontować pralek też nie dam rady. A włączniki do światła? Nie da ich się rozmontowywać. I tak szczerze powinienem rozglądać się też za jakimiś dodatkowymi rzeczami. Była ta podłoga tutaj wcześniej? Mi się wydaje, że w poprzednim odcinku tego nie było. To od update'u weszło. A może i była? Dobra, nieważne. Powinniśmy się skupić na rozmontowywaniu. No chyba se ktoś jaja robi, serio? Alarm tu musiał być w tym domu? Większego farta nie mogłem mieć. Ale jesteśmy coraz bliżej pełnego poziomu, więc jest git. Ja bym się spodziewał, że w tamtym domu jest alarm w ogóle. Dobra, i tak ich wybiłem pełno w okolicy, więc nie będzie problem. No nie wierzę, drugi alarm! No lepiej by nikt tego nie napisał w scenariuszu. To za bogate osiedle mi się trafiło. Dobra, ale tu już nie ma. I tak naprawdę już brakuje tak niewiele. Pamiętam, że była tu gdzieś taka piwnica z elektroniką. Dawaj. Czy to było tu? To było chyba tu. Nie, to nie tu. To dom wcześniej. To się śmiałem, że taka castingowa bardzo była. Daj, właśnie poszedł mój super baseball. Nie wiem, czy to było warte, ale mam nadzieję, że ta piwnica będzie tego warta. No gdzie to było? Dobra, to było tu. Dawaj na dół. Powiedz, że nic nie ma. No i pięknie. Bo powinno się udać. Serio, ja ich rozmontować nie mogę, tych głośników? Ale lipa. Tak samo lampy. Chyba, że ją wyniosę na dwór. Czekaj, bo to chyba tak jest zrobione. Że ja nie mam dostępu do światła, dlatego nie mogę tego zrobić. Więc dawaj ją na zewnątrz. Dobra, nawet niech stoi tu. I serio tej lampy nie mogę rozebrać? Ale lipa, ja ją tylko przenieść mogę. No nic, ale telewizory chociaż są. I brakuje mi dokładnie 5 punktów. Więc fajnie by było, jakby ten telefon teraz siadł i wbił mi level. Kurwa, 1,5. Dobra, ale ja się nie poddaję. Jeszcze szybko tylko wyczyścić ranę. Dobra, powinno być git. I dosłownie nie ma już nigdzie lamp. Co jest? Ani jednej lampy. Dobra, w tych domach co był alarm? Bo to nawet nie jest już śmieszne. Jest, jedna ukryta w ciemności. I ona w końcu powinna wbić mi level. No i pięknie. Mamy elektryka poziom pierwszy, super. Teraz jeszcze tylko naprawa pojazdów, która też pewnie dużo zajmie, ale jesteśmy bliżej niż dalej. Przy okazji przeszukałem kupę domów i też wiem mniej więcej co gdzie leży i co jeszcze mogę gdzieś pozyskać. Także nie powinno być problemu. Wiecie, dodatkowym kartoflem też nie pogardzę. A co do wbijania do czego elektroniki, tak szczerze, to możecie mi napisać w komentarzu, co ja mogę zrobić z tymi wszystkimi częściami do elektroniki. Bo wiem, że można wabiki też robić, ale nie wiem, czy ja już je mogę robić. No i plus jest taki, że w okolicy nie ma zombiaków, więc nawet nie miało co tu się za bardzo zlecić do tych miejsc. I ten telewizor sobie w okolicy zostawimy, no i słoikiem też nie pogardzimy. W końcu się jakiś znalazł. Bo peklowanie to tak naprawdę nasz przyjaciel, taki ukryty. Chciałbym się go nauczyć. Nie wierzę, jest jeszcze narzędzie wielofunkcyjne, dawaj ten scyzoryk. Mamy klucze do samochodu, ale do którego one są? To jest ciekawe. Czekaj, aż jeszcze muszę to sprawdzić. Aby na pewno to jest to, o czym myślę. Czekaj. Nie, to nie będzie ten. Wydaje mi się, że też wspaniała taksówka to nie to. Powiedz, że to będzie on. Tak, mamy klucze do niego.
Czajcie to? On tylko paliwa nie ma. Dobra, a jak z silnikiem on stał? Ty, nie nauczyliście się, że mi się nie przeszkadza? Ty, on ma 80% zdatności. No nie rób se jaj, że właśnie znalazłem i jeszcze działające auto.